Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dziś zapraszam Was do wspólnego przygotowania przepysznego kurczaka w sosie satay. Ja uwielbiam sos satay, ja uwielbiam masło orzechowe, a tam właśnie w tym sosie jest masło orzechowe, więc w ogóle będzie dzisiaj petarda obiad. Oczywiście wszystkie składniki będziecie mieli wypisane w opisie filmu, zarówno tą pierwszą część, czyli marynowanie kurczaka, jak i później składniki na sos. Także zajrzyjcie tam koniecznie, a teraz już nie przedłużam i zapraszam do wspólnego gotowania. Na początek będziemy marynować kurczaka. Ja mam tutaj pół kilograma mięsa z udka kurczaka bez kości i bez skóry i dodaję na początek 4 łyżki pełnotłustego mleka kokosowego. Mówię pełnotłustego, dlatego że teraz w sklepach można też kupić takie mleko o niższej zawartości tłuszczu, ale dodanie właśnie takiego mleka pełnotłustego pozwoli, że kurczak będzie taki bardziej, można powiedzieć, delikatny i sos też będzie bardziej kremowy. Dodaję teraz 1 łyżeczkę pasty z trawy cytrynowej. Tutaj lepszą opcją byłoby, gdybyście dodali świeżą trawę cytrynową, ale uwierzcie mi, zjeździłam wczoraj pół Poznania i nie mogłam nigdzie znaleźć trawy cytrynowej, więc dodaję pastę z trawy cytrynowej i naprawdę też będzie dobre. Kiedyś tak właśnie już robiłam, więc tutaj nie będzie żadnej skuchy. I tutaj, kochani, na talerzyku mam już przygotowane przyprawy, w których będzie się kurczak marynować. Mam tutaj 1 łyżeczkę soli, 1 łyżeczka curry, 1 łyżeczka chili i połowę łyżeczki kurkumy. Wszystko tutaj do środka. I teraz wymieszamy porządnie. Te przyprawy naprawdę pięknie pachną. Kurczaka zostawimy na godzinę w lodówce, żeby zdążył przejść z tymi aromatami. No i minęła godzinka. Można już teraz obsmażać mięso. Od razu mówię, że jeżeli będziecie słyszeli w tle jakieś takie odgłosy zabaw dziecięcych, to ja mam otwarte okno, nie mam klimy w domu, więc sobie przyporadzić, dzisiaj jest bardzo gorąco. W randu rozgrzewają mi się 2 łyżki oleju arachidowego i teraz sobie położę kurczaka i będę delikatnie obsmażać. Nie za długo, żeby tego kurczaka nie przesuszyć. Delikatnie z jednej i z drugiej strony. Potem już taki obsmażony będziemy dodawać do sosu. Jeszcze sobie przejdzie właśnie smakami z sosu. Ale pachnie. Minęły 4 minuty. Przewracam w kawałeczku na drugą stronę i też 4 minuty. Nie no, wiem, że się powtarzam, ale no pachnie obłędnie. Jest tak głodno. Ale tu jest taki, że jest bliżej niż dalej do jedzenia. Ja dzisiaj będę jeść z ryżem jaśminowym, bo bardzo miałam ochotę na ryż jaśminowy, ale oczywiście możecie też taki zwykły biały ryż gotować. Możecie też z jakimś chlebkiem nan albo z jakąś pitą jeść. To już zależy od Was. I położę. Zrobię ten sam sposób. Nie po jednej sztuce, bo teraz wyjeżdża. Więc nie mam tyle czasu. Ja tej patelni nie będę czyścić, bo teraz tutaj dodam za chwileczkę 2 łyżki oleju arachidowego i od razu dorzucam 3 drobno pokrojone szalotki. Jak nie macie szalotki, możecie też taką młodą cebulkę dodać, to też naprawdę nic się nie stanie. 3
3 duże ząbki czosnku, ale naprawdę takie duże. Teraz są takie fajne, soczyste. I 1 łyżka pasty z trawy cytrynowej. Jeśli macie trawę cytrynową, jeśli jesteście takimi szczęściarzami, to możecie dodać drobniutko posiekaną 1 łodyżkę trawy cytrynowej, tylko pamiętajcie, żeby ją najpierw tak końcówką na przykład takiej łyżki tak zbić, żeby wydobyć więcej aromatu. Niech się teraz podsmaża delikatnie szalotka, czosnek i pasta z trawy cytrynowej przez około 2 minuty. Nie odchodźcie, żeby tutaj się nic nie przypaliło. I teraz mogę już dodać przyprawy. 1 łyżeczkę chili, pół łyżeczki kurkumy i 1 łyżkę curry. Teraz niech się przesmażą też przyprawy, ale już nie za długo, żeby one się nie przypaliły. Dosłownie pół minuty. To wystarczy już, żeby wydobyć jeszcze większy aromat. I można dodać 350 ml mleka kokosowego. Także nie trudno policzyć, że do całego przepisu będzie Wam potrzebna 1 puszka mleka kokosowego i dodam 1 łyżeczkę soli. I 1 łyżkę cukru. Do dzisiejszego przepisu będę używała tego masła orzechowego. Ono ma delikatne kawałeczki orzechów. Ja bardzo lubię właśnie jak troszeczkę chrupią, więc dodaję 3 łyżki. Będzie naprawdę takie kremowe tutaj super połączenie, ale żeby nam się to wszystko ładniej tutaj rozmieszało, to dodam 250 ml wody. I teraz tutaj, żeby się nic nie zmarnowało, no to tak z łyżki trzeba zgarnąć i porządnie przemieszać, żeby się tutaj masło orzechowe dokładnie, równomiernie rozprowadziło. I możemy już z powrotem tutaj powitać kurczaka. Dodaję też ten tutaj sosik. Tam jest mnóstwo aromatu z przypraw. I teraz przez jakieś 7 minut na niezbyt dużym ogniu, czy niezbyt wysokiej temperaturze w moim przypadku, bo jak wiecie, ja mam indukcję akurat. Niech kurczak pochłonie te wszystkie aromaty z sosu. Jest już gotowe. Ryż nałożony na ładny talerzyk. A co? Przemieszam i nakładamy. Sosu jest dużo, więc nie ma co sobie żałować. Dla mnie jeszcze wiadomo, zielony dodatek, mój ukochany, zielona cebulka
Możecie też dodać kolendrę na przykład. Będzie się super komponować. A z racji tego, że ja uwielbiam ostre potrawy, to dodaję sobie jeszcze płatki chili. Nie dawałam do środka dla wszystkich, dlatego że lubię, żeby sobie moja rodzina tą ostrość dawkowała, więc nie chcę decydować za nich. Także kochani, nie ma co już tutaj przedłużać. Pachnie tak obłędnie, że za chwilę tutaj zjem po prostu wszystko. Więc życzę Wam smacznego, cokolwiek dzisiaj jecie. Serdecznie Was pozdrawiam. Oczywiście zachęcam do subskrybowania, do lajkowania. Wpadajcie też na Instagram Przygody Gabi. Zawsze jest mi bardzo miło, jak tam coś fajnego napiszecie do mnie. Więc ściskam, pozdrawiam i do następnego razu. Cześć!